Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się, jaki znak dostajesz teraz. Zobaczymy, jaka informacja tutaj do Ciebie przychodzi. Przed Tobą 3 wybory. Wybierz ten, który czujesz, serce. Może być to więcej niż jeden wybór. Jeżeli potrzebujesz czasu, to daj sobie ten czas, trzymując film, oddychając sobie spokojnie, z zamkniętymi oczami. Na pewno będzie Ci później łatwiej wybrać. Poczuć po prostu wybór. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, energetyczne, bezterminowe, więc bierz tylko to, co poczujesz, że jest dla Ciebie wartościowe i ważne. Dobrze, no to zaczynamy od pierwszego wyboru. Pierwszy wybór. Jaki znak dostajesz na teraz? I tu mi bardzo przychodzi coś takiego, radość. Zwróć uwagę, ile jest radości w Twoim życiu, że nadciąga też taki czas. Jest to dobry czas na to, aby zwrócić uwagę, że to jest istotne, to jest potrzebne, daje odprężenie, otwiera nowe drogi dla rzeczy, które chcesz realizować, które absolutnie nawet nie muszą być z tym związane, ale ta radość, ta kreatywność przekłada się później na różne obszary w Twoim życiu i jeżeli wydaje Ci się, że może nie po drodze Ci w tym momencie z jakąś tam twórczością albo coś nie dla Ciebie, to jest taka wskazówka, że właśnie nie. A gdyby tak zrobić taką przygodę i popróbować wybrać sobie jakieś rzeczy, nawet tak totalnie abstrakcyjnie, jeżeli nie masz czegoś z czasów dzieciństwa, co chciałaś robić, a nie zrobiłeś, to może gdzieś trzeba pójść na jakiś rysunek, może na taniec, może jakaś nauka na instrumencie. No, w ogóle cała atmosfera tego, ludzie, którzy będą, ta twórczość zacznie otwierać zupełnie nowe bramy do rzeczy, które są dla Ciebie ważne, które gdzieś tam może utknęły w jakimś miejscu. Bo tutaj jest potrzebne takie fajne rozluźnienie, takie, które nie jest wymuszone, nie jest... To jest coś, co się samo po prostu tworzy Ci przez tą twórczość taką, przez kontakt ze sztuką. I tutaj mi pokazuje, że to nie jest taki bierny kontakt ze sztuką, że siedzę i oglądam sztukę teatralną, ale tak jakby jestem częścią czegoś, więc jakby aktywnie uczestniczę. Dobra, no to popatrzmy, która tutaj talia. Dobrze, z tej talii weźmiemy. Och, jak mi biegną karty. Po raz pierwszy je zignoruję. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale tak poczułam, po raz pierwszy poczułam, że mam ich nie wyciągać, więc tak miało być. Zobaczymy. Jak te karty były Wam przeznaczone, to one i tak się pojawią. No właśnie, bo to podejście, co mówiłam, wyzwoli możliwości finansowe większe. Powoduje, że zaczną się Was budzić takie siły do kreacji. No, zobaczycie tak niesamowity z tego potencjał. Wiecie, jest to czytanie ogólne, więc jakby widzę tego zarys, że to jest po prostu w tych dziedzinach, gdzie coś tam może było niejasne. Nie wiadomo, jak coś ruszyć, albo nie wiem w ogóle, jak ruszyć, to nagle po wejściu w tą kreatywność, w tą radość, w to przebywanie z tymi ludźmi, idziemy w zupełnie obszary jakieś ciekawe, nowe i jakby to owocuje, czyli wydanie na to pieniędzy przyniesie owoce, czyli może... Prawda, nie będą w ciągu tygodnia, 2, chociaż u pewnych osób może to nastąpić szybciej, ale przyniesie to korzyści, konkretne korzyści później finansowe. Więc taki przekaz. Dobrze, co tu jeszcze? Tak, z tej talii jedna. No właśnie, bo tu chodzi o to, że te artystyczne rzeczy wyzwolą w Was taką chęć poprzyglądania się swoim potrzebom. Czyli tak zobaczycie pewne rzeczy, one Wam odkryją taką tajemnicę,
No bardzo to będzie takie dla Was odżywcze, zaskakujące. I po prostu popatrzycie na współpracę, że to nie musi być rywalizacja, że możecie inaczej kreować, czyli bardzo Wam się to przyda do tych innych obszarów, że ludzie mogą robić to samo, ale zupełnie inaczej, na innym poziomie. Wy to poczujecie. Poczujecie, że Waszą drogą nie jest walka o coś, pokonywanie i kolejne trudne zadanie, kolejne aż nie mogę spać, aż muszę kogoś pokonać. Tutaj będzie zupełnie inaczej. Poprowadzi Was do Waszej drogi, do Waszego celu, do tej realizacji zupełnie innymi tutaj drogami, innymi emocjami. Dobrze. I karta rada. Idź do nowego, idź do tego światełeczka, zobacz, pozwól sobie na odejście, zostawienie odczuć, emocji, które były gdzieś trudne, które jeszcze w Tobie gdzieś tam mogą być, mają. Zrób taki świadome właśnie zostawienie tego i to pójście w to takie artystyczne, w tą lekkość, bez takiego wymuszenia, dla zabawy, dla przyjemności, będzie takim początkiem dalszej drogi, który naprawdę poprowadzi Cię w ciekawe miejsca, w obserwację swoich odczuć. No zaczniesz tam zauważać wiele rzeczy, które będą dla Ciebie korzystne i pozwolą Ci odejść dla niektórych od tematów, wokół których gdzieś cały czas jesteś, które są dosyć trudne, które gdzieś Cię rozpalają, tak, emocjonalnie. Pozwolisz temu po prostu zakończyć się, ale bez Twojej takiej uważności na to, czyli bez skierowania na to uwagę, czyli z większą lekkością dla siebie zaczniesz nową drogę. Jest to czytanie ogólne, więc weź to, co poczujesz, że jest Twoim fragmentem dla Ciebie. Ja dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków i życzę wszystkiego dobrego. I przejdziemy do wyboru, moi drodzy, drugiego. I tak, wybór drugi. Cóż tutaj chce nam powiedzieć? Jaki znak dostajesz na teraz? Że nadchodzi zmiana, że jesteś w trakcie zmiany już. Myślę, że większość jest tu w trakcie zmiany, ale może to bardzo różnie odczuwać, jako bycie pomiędzy, w jakimś czasem zawieszeniu, że nie wiem co dalej. I tutaj jakby nawołuję, żeby spędzać czas ze skupieniu na oddech, w takim życiu tu i teraz, bez takiej gonitwy myśli, ponieważ tworzy się dla Ciebie nowa przestrzeń. Znaczy, Ty jesteś twórcą, tak? Ale już tutaj są pewne rzeczy rozpoczęte, zadziało się. I teraz, będąc tu i teraz, czując, odczuwając siebie, zwracaj uwagę na emocje, które przychodzą, bo tutaj jest kilka takich zaognionych, dwie takie szczególnie mi się pojawiają emocje, które są mocniejsze, które mogą Ci przysparzać bólu, zniecierpliwienia, może u niektórych takiego podenerwowania, gorszego snu, ale one są i one się rozpuszczą, jeśli będziesz konsekwentna w odpowiednim oddechu, w dążeniu, w czystości myśli, że chcę być tu i teraz, że nie biegnę jak gdyby od jednego pomysłu do drugiego pomysłu, tylko jestem w tym swoim punkcie, w takim zatrzymuję się, koncentruję się na tym, pozwalam sobie obserwować to, co się dzieje we mnie i wokół mnie, że jeżeli nie wiem co, bo w takim jestem momencie, to pozwalam temu być, nie powoduję nerwowego kołowrotka w głowie i w ciele, tylko oddycham tym, bo ta transformacja po prostu
ona sobie przyjdzie, tak? Potrzeba troszkę czasu, a takiej świadomości, bo jeżeli tu będzie bieganie, dużo taka emocjonalność, to będzie takie zawirowane cały czas, tak? Cały czas nie będzie się mogło wyciszyć. Tak samo jak nie zauważysz odczuć, które są dla Ciebie trudne, że one są, że zajmują takie miejsce w Twoim ciele, że tak reagujesz i nie powiesz do nich, że ich widzisz, to one będą cały czas chciały gdzieś, znaczy cały czas, przez pewien czas będą się cały czas pojawiać, nie? Więc warto sobie zwrócić na to uwagę. I tutaj Ty idziesz już swoją drogą, idziesz swoją drogą i jakby tutaj cały czas nie gub tego z oczu, tego co czujesz, tego co wychodzi z Twojego serca. W życiu potrzebne Ci jest zbalansowanie. Nie możesz przebywać, znaczy nie możesz, możesz wszystko, ale między tym, do czego dążysz, a między swoimi potrzebami potrzebny jest balans. Trzeba tutaj zrobić umiarkowanie. Nie może być czegoś za dużo, czegoś za mało, bo ta równowaga jest Ci potrzebna, aby zachować ten spokój. Czyli jeżeli coś odrzucisz swoje marzenie, bo robisz za dużo rzeczy, które są tu i teraz, niezbędne, pilne tak zwane, to nie ma tej równowagi. Jeżeli za dużo siedzisz w tamtym celu, a nie ma tu zapewnionych rzeczy, które są Ci potrzebne do życia, to też jest nerwowość, tak? Więc tutaj jest takie umiarkowanie, ale dokładnie wiem, co robię, że zawsze robię, mam oczy skierowane na cel i nawet jeżeli pojawiają mi się przeszkody, zapętlenia, gdzieś wracam, to ja cały czas mam skoncentrowane, bo ja wiem, że to wychodzi z mojego serca, z moich potrzeb i zawsze robię kroczek w stronę tego mojego celu. Nie zapomnij przy tym, aby mieć czas dla przyjaciół, dla siebie, na odpoczynek. Wpisz go w swoje życie, ponieważ to powoduje rozluźnienie i przyspiesza Cię do Twojego celu. Dobra, to co tutaj? Karta Rada. Pamiętaj, że czasem to, co Ci się wydaje, że jest prawdą największą, jest tylko odbiciem pewnego rodzaju iluzji, że nie zawsze wszystko widzisz, choć wydaje Ci się, że to jest jasne, że ta droga jest taka jasna. Bądź spokojny przy tym, ufaj swojej intuicji, zwracaj się do swojej intuicji i pamiętaj o tym, żeby dać czas. To jest taki, chodzi cały czas o spokój, że nie wszystko, co widzisz, co możesz dostrzec, to jest to naprawdę, co się zadziewa. Bardzo mi to nawiązuje do tej pierwszej karty, bo tutaj też tych pewnych energii, które są wokół Ciebie, tej sytuacji zmieniającej się, tej jasności jeszcze nie widzisz. Możesz pewne rzeczy odczuwać, ale tam jeszcze dużo różnych pobocznych rzeczy się zadziewa. I to samo tutaj. Nie widzisz wszystkiego. Nie ufaj tylko tym, że nie wiem, ciężko mi jest dzisiaj, to na pewno nic się nie układa. No to nie tak, to nie tak. I tak, działaj z taką lekkością właśnie, z kreatywnością, z otwartością. Tu nie polega na właśnie, tu widzicie z tą kartą, że Twoje działanie to chodzi o systematyczność. Sukces jest w systematyczności, w krokach, codziennych, systematycznych krokach. One nie muszą być nie wiadomo jakie, one mają być też właśnie z odpoczynkiem połączone, z tą radością tworzenia. To ma być lekkie, żeby to była radość tworzenia, czyli jeżeli coś jest dla Ciebie trudne, rozłóż to na 20 kroków, które są drobne, ale wykonuj je systematycznie. Tak mi tutaj, moi drodzy, przyszło. Może jeszcze taka jedna karta na koniec. Tak, zatroszcz się o wszystko, ciesz się ze wszystkiego, zwracaj uwagę na to, co Ci sprawiało kiedyś przyjemność jako dziecko albo zarzuciłeś jako dziecko, wróć do tego, ponieważ tutaj to balansowanie jest bardzo, tutaj podkreśla się 2 razy, taka potrzeba
bycia wśród ludzi, radości, pójścia w to, co lubisz. Jeżeli Twoją potrzebą jest teraz, nie wiem, wyjście na spacer do lasu ze zwierzakiem, to idź. Jeżeli potrzebą jest dobry posiłek, to zjedz. A jeżeli jakiekolwiek inne pomysły tutaj były niezrealizowane, to przyglądaj się, co możesz sobie tutaj z tego wziąć i wykorzystać w życiu. Jest to czytanie ogólne, pamiętaj, więc bierz to, co jest dla Ciebie tutaj istotne, a ja życzę wszystkiego dobrego. Dobrze. I teraz wybór trzeci. Jaki znak dostajesz na teraz? I przychodzi mi mocno: zauważ siebie, przyjrzyj się sobie i dostrzeż całe piękno, które w sobie masz. Popatrz na siebie sercem, w pełnej akceptacji, bo tylko widząc siebie sercem, zauważając i akceptując, że to, co się wydarzyło, po prostu rzeczy się wydarzają w życiu, ale najważniejsze nie zatracić siebie, a nawet wprost przeciwnie, zyskiwać siebie z każdym dniem. Tak mi tutaj przychodzi. Zyskiwać siebie z każdym dniem. Zobacz swoje możliwości, zobacz swoje piękno fizyczne, wewnętrzne, swoje działania, swoje życie. Zaakceptuj sytuacje, które były może nie zawsze na korzyść, ale one, jak opadają emocje, opada ból, który gdzieś tam kiedyś odejdzie, czasem od kogoś po roku, czasem po 10 latach, czasem trwa dłużej, to zaakceptuj po prostu, jeżeli trwa coś już bardzo dłużej, to dla własnej miłości, dla miłości własnej zaakceptuj sytuację, bo on Cię woła do tego, nie? Że jest to potrzebny czas, jest to znak tutaj, żeby sobie wybaczyć różne potknięcia, ponieważ masz w sobie dużo piękna, które trzeba zobaczyć, zaglądając sobie w serce, w swoje oczy, w swoje życie. Także bardzo tutaj mówi o takiej własnej akceptacji, o tym, że jeżeli coś nam nie wyszło, to po prostu nie wyszło i tyle, a resztę życia jest przed Tobą, nie za Tobą. I tylko akceptując, przyjmując, że się jest człowiekiem omylnym, że się pozwoliło na pewne wydarzenia, po prostu tak miało być. To Ci też coś przyniosło, chociaż w bólu czasem tego nie zauważamy. Dobrze, no to co tutaj mamy jeszcze? Tak, mówię tutaj o dużej łagodności do siebie i też o tak, jak myślisz, to pamiętaj, że rozwiązania są czasem poza tym punktem, który myślisz, że masz rację. Że jak często się zanurzasz w myślach i do tego towarzyszą pewne emocje mocniejsze, to nie zauważasz rozwiązań. Zamykasz siebie w tym myśleniu, w tych emocjach. A tutaj mówi, czas już zostawić, bo rozwiązanie nie jest tam, gdzie szukasz. Zobacz, jak zbalansować swoje życie. Zobacz, które obszary w życiu są nadmiernie rozbudowane, a które zaniedbane. Zobacz na swoje relacje, na przyjaciół, na dbałość o siebie. To jest numer 1, dbałość o siebie. Jak o sobie mówisz, jak o siebie dbasz. I podkreśla mi się, że właśnie całe reflektory, całe skupienie daj tutaj na siebie. Zobacz, poprzyglądaj się różnym etapom swojego życia i też mi mówi z taką czułością, wiesz, podejdź do tego jak do dziecka ukochanego, takiego najpiękniejszego dziecka, do takiego, nie wiem, może miałeś zwierzaczka, który bardzo kochałaś. Bądź dla siebie tym ukochanym zwierzaczkiem, podejdź do wszystkiego z czułością, powoli, stopniowo, pomalutku, poobserwuj, zobacz, bez wyrzutów, bez takiego myślenia
stylu myślenia, który masz, tylko z otwartością serca. Daj sobie, nakarmij się systematycznie. Tutaj mi podkreślam, to nie może być zryw jednodniowy. To ma być plan co najmniej 3-miesięczny. Dbałości o siebie, przyglądam się, czego potrzebuję. Ktoś może powiedzieć, dobrze, ja nie dam rady, bo ja potrzebuję tyle. Weź jedną rzecz, rozbij na części i daj sobie. I później następny fragment, następny, codziennie, po prostu pamiętaj o sobie. Nieważne, jaka wokół Ciebie byłaby rozpętana burza śnieżna, to zawsze masz być przy sobie. Takie jest tutaj wezwanie. Dobrze, czyli masz być po prostu dla siebie najważniejsza. Raduj się z tego, co posiadasz, ale też mi się podkreśla, spędzaj dużo czasu w naturze, czerp radość z sytuacji wokół Ciebie. Pamiętaj o uśmiechu. Zobacz, jak często się uśmiechasz. Jeżeli nie masz powodów do uśmiechu, to zrób to bez powodu i rób to systematycznie. Tutaj nawołuję bardzo do tego uśmiechu. I masz w sobie bardzo dużo mocy, ale też jakieś rodzaje tajemnic w sobie. Jest do odkrycia w Tobie dużo rzeczy. Dużo rzeczy masz do odkrycia w sobie. Masz do tego potencjał. Emocje sterują, pokazują, wskazują Ci drogę, nie są przeciwko Tobie, a są dla Ciebie. I karta rada jeszcze. Zobacz siebie już, jakby zrób, taki mi przychodzi, zobacz swoje odbicie po przeciwnej stronie siebie z tym efektem, którego chcesz. Niech on będzie zarysowany w jakiś sposób, która zobaczyła siebie, pokochała siebie, osiągnęła to, co chce i bądź na to sfokusowana. Wszystko, co robisz, pozwól sobie, daj czas, codziennie, systematycznie, w takich ramach czasowych, jak możesz, ale cały czas z tym nastawieniem na siebie i każdą rzecz, którą wykonujesz, którą wykonałaś dla siebie, stanęłaś przy sobie, zauważyłaś, to jest to Twój sukces. I jest to Twój duży sukces i tak to należy odnotować. U siebie, w swoim sercu i w patrzeniu na siebie. Nawet możesz powiedzieć sobie to głośno, codziennie do lustra. To wszystko, moi drodzy. Jest czytanie to ogólne, w związku z tym bierz to, co poczułaś, że jest Twoje, a ja życzę Wam wszystkiego dobrego.